Cześć, z tej strony Valencianistas. Dziś będzie trochę inaczej, ale chcę wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości związane z najnowszym wydarzeniem w State of Survival. Co prawda jeszcze go nie widać na waszych billboardach wydarzeń, ale zobaczycie je już w przyszłym tygodniu. Mianowicie chodzi o Doomsday Reservoir Right League 2, czyli jednym słowem rozgrywki niczym Liga Mistrzów w piłce nożnej. Obejmuje ono większość państw w grze, jakieś 99%, bez tych najnowszych, co jest zresztą zrozumiałe. Dzieli się na dwie fazy, kwalifikacji oraz eliminacji, czyli fazę knockout. W fazie kwalifikacji zespoły, a raczej sojusze, będą podzielone na grupy i będą rozgrywały mecze w systemie każdy z każdym. Uczciwie, prawda? A to dopiero początek. Deweloperzy podzielili państwa na strefy zgodne z ich wiekiem, z generacją behemotów czy generacją bohaterów. Podział państw grających w Doomsday Reservoir Right League zwany jest potocznie Battle Zone, czyli strefą walki. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że po pierwsze będą grali ze sobą gracze, którzy w jakiś sposób się znają, bo najczęściej w takim wąskim gronie rozgrywane są State vs State czy rozgrywki międzypaństwowe. Chociaż akurat deweloperzy nad tym pracują i zakres państw, które mogą się spotkać w kolejnych wydarzeniach, jest coraz szerszy. Identycznie jak ostatnio trafią się oczywiście puste strefy walki. Są tam, na zawsze, umieszczone martwe państwa, to znaczy takie, które nie zostały gospodarzem fuzji państw, zostały opuszczone. Przyznam szczerze, że trochę to dziwne widząc takie strefy i pewnie kilka osób, czy pełnych sojuszów, chciałoby się znaleźć w takiej strefie, widząc łatwy sposób na zwycięstwo i nagrody. Niemniej jednak rozumiem zamysł deweloperów, którzy po prostu nie mieli innego wyboru i prawdopodobnie, gdyby nie umieścili tych pustych stref walki, zrobiłby się niezły kocioł i zamieszanie w samych logach gry. Jeżeli chodzi o czas i daty, bo krąży wokół tego wydarzenia kilka sprzeczności. Liderzy sojuszu będą mieli do wyboru 5 godzin walki. I z tych 5 godzin wybiorą tę, która im najbardziej pasuje, ale to gra i tak wybierze godzinę rozpoczęcia spotkania. Jeżeli chodzi o punktację sojuszu, to tak jak wspomniałem wcześniej, im więcej punktów scoringu otrzyma twój sojusz, w tym lepszej grupie będziesz grał. A to oznacza sławniejszych rywali i lepsze nagrody. Jeżeli chodzi o sam format walki w Doomsday Reservoir Right League sezon drugi, to nie różni się on niczym innym od poczciwego Reservoir Right The Summit, które gramy teraz. Czyli w zasadzie mamy to całe słodkie, które można zebrać z gry w State of Survival. Oby tylko udało się zarejestrować wszystkich graczy, którzy dołączą do waszych państw i sojuszów w trakcie okienka transferowego przed fazą rejestracji graczy Doomsday. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia na polu walki. Cześć!